Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Napisałam e-booka! A właściwie napisałyśmy z Anią, która w sieci funkcjonuje jako Amerykanka. Napisałyśmy e-booka pod tytułem Filmowy Nowy Jork. Jest to takie niekonwencjonalne zwiedzanie Nowego Jorku. Mianowicie oprowadzamy Cię po wszystkich dzielnicach przez pryzmat filmów, jakie tam były nakręcone. Opowiadamy, gdzie lubimy zjeść, jakie są ciekawe miejsca do zobaczenia dodatkowe, gdzie kupować bilety. Także jest to taki kompleksowy przewodnik, ale właśnie z punktu widzenia filmowego, bo jesteśmy obie fankami kina i fankami Nowego Jorku, a przy okazji filmów i Nowego Jorku to oczywiście słynna Kamienica z Przyjaciół. Słuchajcie, w dalszym ciągu tego odcinka chciałabym Wam przeczytać wstęp, jaki napisałam o sobie, bo każda z nas pisze o sobie. Obie właśnie funkcjonujemy online, ja bardziej na YouTubie, Ania bardziej na Instagramie. I w czasie tego odcinka chciałabym Wam tutaj pokazywać jedną z piękniejszych naszym zdaniem dzielnic, mianowicie Greenwich Village, a przy okazji Wam poczytam po prostu to, co napisałam w sekcji o mnie, żeby Was zachęcić do tego e-booka. To jest pierwszy e-book, jaki napisałam z koleżanką, prawda, ale już kolejne będę pisać sama i mam już kilka pomysłów, także to dopiero początek. Naprawdę mam nadzieję, że Wam się podoba ten koncept i że spodoba Wam się ten e-book. Wszystkie informacje o tym, gdzie co kupić, wszystko jest w opisie tego odcinka. A tymczasem zabieram Was tutaj właśnie na spacer i pokazuję to amerykańskie życie w Greenwich Village. I zapraszam Was serdecznie do Nowego Jorku i do kupna naszego e-booka, aby pozwiedzać sobie ten Nowy Jork właśnie szlakami najpopularniejszych, ukochanych filmów. Dobra, lecimy do pokazywania okolicy. Cześć, mam na imię Ola, jestem wrocławianką z krwi i kości, ale w sercu i w duchu czuję się nowojorczanką. To miejsce zmieniło moje życie i postrzeganie otaczającego mnie świata. Mam podobne odczucia, jeśli chodzi o kinematografię. Zacznijmy od początku. Od dziecka kochałam filmy. Urodzona w Polsce w czasie komuny, w moim dzieciństwie dostęp do amerykańskich mediów, produktów czy kultury był ograniczony. Osobą, która prowadziła mnie przez zakamarki tego wielkiego świata za oceanem, był mój tato. Jedną z moich ulubionych weekendowych rozrywek były wycieczki na giełdę, gdzie sprzedawano kasety VHS z niedawno wypuszczonymi amerykańskimi filmami. Tato kupował u plagiatorów 1-2 kasety tygodniowo, a oglądanie świeżych filmów stało się moim hobby. W wieku 5-6 lat potrafiłam oglądać tą samą kasetę VHS po 10 razy w ciągu tygodnia, byleby dotrwać do następnego weekendu, kiedy to z tatą znowu wybiorę się na giełdę. Kupić kolejną podróbkę jakiejś nowej, ekscytującej produkcji zza Atlantyku. Trzeba było sobie jakoś radzić. Oglądanie bajek w dzieciństwie nie trwało u mnie długo. Zresztą w tamtych czasach nie mieliśmy dostępu chociażby do Cartoon Networks, o internecie nie wspominając. Podczas gdy moje koleżanki oglądały Dobranockę, ja wolałam włączyć sobie Park Jurajski, Czarownicę z Eastwick czy Terminatora. Są to filmy, na których się wychowałam, które puszczałam w kółko do znudzenia. Dla mnie od zawsze nośnikiem do poznawania innych ludzi i świata wokół były właśnie filmy fabularne. Widziałam, jak można inaczej żyć, co innego można robić, jakie można mieć priorytety, jakim można być człowiekiem. Film stanowi integralną część mojego życia. Przeskoczmy do tu i teraz. Mieszkałam w Nowym Jorku przez 8,5 lat, pracując na planach filmowych jako statystka, aktorka, dublerka, stand-in. Produkuję też własny content na YouTube, mój kanał to Polka w Ameryce. Z małej dziewczynki siedzącej przed telewizorem i magnetowidem, zafascynowanej nieosiągalnym i przerysowanym, ale i poniekąd realnym światem filmowej Ameryki,
po dorosłą kobietę pracującą nad tworzeniem filmów dla innych ludzi, nad pokazywaniem innym mojej interpretacji rzeczywistości i tego, co siedzi w mojej głowie. Film wniósł bardzo wiele w moje życie, stanowi jego integralną część. Jeśli by zrobić wywiad z kimkolwiek, kto mnie poznał, czy to w podstawówce, czy to w liceum, czy na studiach, jedno, co każdy wspomni, to to, że kocham amerykańskie kino. Doprowadziło mnie to do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj w swoim życiu. Wiem, że miłość do kina to coś, co łączy mnie z wieloma innymi ludźmi. Podobnie jak zresztą miłość do Nowego Jorku. A Nowy Jork i film to klasyczna symbioza, wzajemne uzupełnianie się i współgranie. To niekończąca się historia, którą postaramy się liznąć z Anią na tych kilkuset kartkach naszego e-booka. Przyjeżdżając do tego miasta, nie sposób nie odnieść wrażenia, że już tu się było. Nie fizycznie, ale wizualnie. Znasz te ulice, znasz te budynki, tych ludzi i ten styl życia. Twoje oczy już to widziały, twój mózg już stworzył wyobrażenie o tej rzeczywistości. Dzięki temu e-bookowi zwiedzisz Nowy Jork przez pryzmat filmu, przez pryzmat kultowych ujęć i miejsc, które już egzystują w twojej podświadomości. Pozwól nam oprowadzić cię po tym mieście. Pomożemy dostrzec ci to miejsce oczami wrażliwych scenarzystów, miłośników podróży i fanów amerykańskiego kina. Dzięki, że zostaliście ze mną do końca tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Pa, Nowy Jork.